A więc witam Was w wtorek wieczór. I dzisiaj mówimy o bardzo ciekawym tekście, który nazywa się Dyskurs o 8 i 9, co dotyczy inicjacji. W zbiorze dokumentów z Nag Hammadi w kodeksie 6 są 3 pisma hermetyckie z pióra Hermesa Trismegistosa. Pierwszy już znany z wersji łacińskiej to traktat nazwany Asklepios lub Kazanie Doskonałe. No, mamy tu koptyjską wersję wycinku z Asklepiosa. To był już tekst, który był znany z przekładu po łacinie i znany już z czasach średniowiecznych. Drugi tekst to była modlitwa dziękczynna, co jest zakończenie Asklepiosa. I trzeci tekst nie ma tytułu, ale jest to dialog pomiędzy Hermesem i jego uczniem, w którym Hermes wprowadza ucznia w światy wyższe poza kręgami naszego świata. Przypomnijmy sobie, że w traktacie 13, co jest tajemne kazanie na górze, właśnie. I Tat poznaje, że ma w sobie 12 sił archonicznych, które go trzymają w niewoli, i on przyjmuje potem 10 sił z pełni, które go uwalniają. I doznaje on pewną wewnętrzną integrację i teraz staje się świadomy wyższych światów. Ale wejść tam jeszcze nie może. W dzisiejszym tekście, którego naukowcy nazywają Dyskurs o 8 i 9, Hermes wprowadza ucznia w kolejną inicjację i uczeń doświadcza to, co jest poza czasem i przestrzenią. I ten tekst naukowcy określili, kiedy wynaleźli go, jako najważniejszym tekstem hermetycznym odnalezionym od czasu renesansu. Ten traktat, który powstał w III wieku naszej ery, stał się przełomowy w naszym zrozumieniu pochodzenia korpusa hermetycznego. Przed wynalazkiem z Nag Hammadi uczniowie debatowali, czy korpus pochodzi z Grecji czy z Egiptu. Po drugie, czy mamy tu do czynienia z prawdziwą religią, czy raczej te pisma popularne pod piórem Hermesa Trismegistosa były prosto fenomenem literackim. I traktat o 8 i 9 ustalił tą kwestię, że pochodzenie korpusa hermetycznego jest raczej egipskie i że istniała religia hermetycka, system nauczania, obrzędy, inicjacje i też chyba kapłani. Ten tekst jest unikalny, bo to jest jedyny mi znanym, gdzie proces inicjacji w misteria jest co nieco szczegółowo napisany. I kandydat dokonuje pewien obrzęd, rezultatem którym jest otwarcie zmysły duchowe i wgląd poza materialnym światem. I poznanie to, co jest rzeczywiste, a nie złudzeniem. I razem z tym pojednanie z Bogiem. No, o co chodzi i dlaczego ten traktat może być dla nas ciekawy? I co możemy z niego skorzystać? Według hermetyzmu człowiek ma podwójną naturę
śmiertelną i nieśmiertelną. I jego zadanie jest samopoznanie i to poznanie to w nim, co jest nieśmiertelne. I człowiek dąży do nieśmiertelności. To jest wszystko też opisane w pewnym sensie w dialogu Platona, Uczta, w którym Diotima wyraziła, że nasz popęd do nieśmiertelności dzieje się na różnych płaszczyznach, na różnych stopniach. Na niższych stopniach rodzimy dzieci, by przez nie żyć i mieć złudzenie, że stajemy się nieśmiertelni, albo tworzymy dzieła sztuki i tworząc dzieła sztuki myślimy, że stajemy się nieśmiertelni. Ale na najwyższym szczeblu to łączymy się z najwyższą istotą, Bogiem, stając się jak On albo ona. No, cały ten obrzęd i proces inicjacji był trzymany ściśle w tajemnicy. I bardzo mało o nim wiemy. W misteria greckie, eluzyjskie, orfickie nic nigdy nie było napisane. I nawet w chrześcijańskich misteriach, co można nazwać sakramenty, chrześcijańskie misteria, niewiele jest napisane o wewnętrznym przemienieniu człowieka. A więc tu mamy dialog pomiędzy kapłanem i uczniem, który wprowadza kandydata do wyższych sfer. I kapłan przybiera sobie na imię Hermes. Tym samym sposobem w mszy świętej kapłan katolicki występuje w osobie Jezusa. I tu właśnie jest rozmowa intymna pomiędzy kapłanem i kandydatem. Nie mamy tu koniecznie słowa Hermesa. Chciałbym też podkreślić, że to, co naprawdę się dzieje, dzieje się poza naszym światem. W światach wyższych i na poziomie transcendentalnym te doświadczenia są takie, które nie można opisać i ująć słowami. A więc te słowa, które tutaj są wyrażane w tym tekście, są jakimś niedokładnym odbiciem tego, co się dzieje w rzeczywistości w wyższych światach. No, zaczynajmy to czytać. I teraz uczeń mówi do Hermesa. Tekst znajdziecie na mojej stronie ewangeliegnostyckie.pl. Mój ojcze, wczoraj obiecałeś mi, że wprowadzisz mój umysł w 8, a potem wprowadzisz mnie w 9. Powiedziałeś, że taka jest kolejność tradycji. No, tutaj chodzi o podróż poza światem. Świat widzialny jest stworzony ze 7 sfer i są to sfery, gdzie człowiek rodzi się i mieszka pod wpływami astrologicznymi, które nazwano i nasze miejsce to jest miejsce przeznaczenie. I rządzi tutaj ślepa moc zwana Fatum, odpowiednik do karma. No, ale już ten kandydat poznał te sfery. Przeszedł przez proces przygotowawczy, gdzie pościł, oczyścił swoje ciała, nauczył się intelektualnie o kosmosie, jego struktury, o siłach, które człowieka tutaj przytrzymują. A więc kandydat jest gotowy przejść do sfer poza sferami widzialnymi. A Hermes mu mówi: mój synu, taka właściwie jest kolejność, ale obietnica była zgodna z ludzką naturą, ponieważ kiedy zainicjowałem obietnicę, powiedziałem: jeśli zapamiętasz każdy z kroków,
Po otrzymaniu ducha przez moc przygotowałem dla ciebie działanie. Rzeczywiście zrozumienie mieszka w tobie. We mnie jest tak, jakby moc była w ciąży. Bo kiedy począłem ze źródła, które do mnie płynęło, urodziłem. A więc tutaj jest mowa o krokach, że neofita muszą przejść przez pewne przygotowanie, kroki duchowe. No, mówiliśmy o nich wcześniej w sekretnym kazaniu i jest on gotowy przyjąć do siebie nową energię, którą Hermes mu odmierzył ze źródła, które jest w nim. To jest mowa o źródła tu. Obraz tu jest erotyczny, o poczęciu ze źródła i o urodzeniu. I Hermes jest w rodzaju łonem, a źródło jest męskie, to co zapłodnia. Hermes obawia się, objawia się nie tylko jako nauczyciel, ale ta, która poczęła ucznia. Tylko jednego, no może są inni. I odpowiada uczeń. Mój ojcze, dobrze wypowiedziałeś każde słowo. Jestem zdumiony z tym stwierdzeniem, które właśnie wypowiedziałeś. Powiedziałeś bowiem moc, która jest we mnie. Odpowiedział zrodziłem ją, tak jak rodzą się dzieci. Zatem, mój ojcze, mam wielu braci. Jeśli mam być zaliczony do potomstwa, mowa tutaj o braciach. Słusznie, mój synu. Ta dobra rzecz jest numerowana przez, no mamy przerwę tutaj, przez cały czas. Dlatego, mój synu, koniecznie jest, abyś rozpoznał swoich braci i szanował ich słusznie i właściwie, ponieważ pochodzą od tego samego ojca. Dla każdego pokolenia powołałem. Nazwałem je, ponieważ byli potomstwem jak ci synowie. Kto to są ci bracia? Biorąc to dosłownie, mówimy tutaj o wspólnocie tych, którzy urodzili się z góry, z ducha. I jeśli tak, to tutaj mamy pierwszy obraz tego, że jest obrzęd, który się odprawia teraz w wspólnocie jakiejś hermetycznej. Uczeń mówi, więc mój ojcze, czy oni mają dzień? Odpowiada, mój synu, oni są duchowi. Istnieją bowiem jako siły, które rozwiązają inne dusze. Dlatego mówię, że są nieśmiertelni. Duchowi to pneumatycy, tak zwani nieśmiertelni. To jest określenie tych, którzy w sobie urzeczywistnili tego, co w nich jest nieśmiertelne. Teraz nadchodzi modlitwa razem ze wspólnotą. Uczeń mówi, Twoje słowo jest prawdziwe, odtąd nikt go nie obali. Mój ojcze, rozpocznij dyskurs o 8 i 9 i włącz mnie także z moimi braćmi. A on, módlmy się, mój synu, do Ojca Wszechświata z Twoimi braćmi, którzy są moimi synami, aby dał ducha wymowy. Jak oni się modlą, mój ojcze, kiedy są połączeni z pokoleniami. Chcę być posłuszny, mój ojcze. Znowu jest to wspomnienie o wspólnocie. I teraz mówi Hermes. Ale to nie jest. Jest to też coś, przepraszam, przerwy, ale on jest zadowolony z niej, coś tam. Abyś pamiętał o postępie, który przyszedł do ciebie jako mądrość w książkach, mój synu.
Porównaj siebie do wczesnych lat życia. Jak to dzieci to robią, zadawałeś bezsensowne, nieinteligentne pytania. No, teraz to jest dialog o tym, co kandydat nauczył się z książkach, bo po inicjacji będzie czerpał z innego źródła, z źródła nieśmiertelnego. Książki tylko wystarczają, póki kandydat uczy się o widzialnym świecie. Aby poznać, co jest w 8. i 9, książki już nie wystarczają. Przepraszam. Kandydat teraz jest poza wczesnych właśnie swoich krokach, poza mądrością, o której czytał w książkach. Teraz wszystko, co się dzieje, nie da się z książki. Mój ojcze, postęp, który osiągnąłem i wgląd zgodnie z księgami, która przyszedł do mnie, przekraczając braki, te rzeczy są we mnie najważniejsze. Mój synu, kiedy zrozumiesz prawdę Twojej wypowiedzi, znajdziesz swoich braci, którzy są moimi synami modlących z Tobą. Mój ojcze, nie rozumiem nic poza pięknem, które do mnie przyszło w książkach. To właśnie nazywasz pięknem duszy, rozumienie, które przyszło ci etapami. Niech przyjdzie ci zrozumienie, a będziesz nauczał. No, Hermes mówi, że dotychczas taki wgląd pochodząc z książek jest częściowy. Dopiero przyjdzie całkowity wgląd i to wtedy uczeń, który pozna prawdę, będzie mógł ją przekazać innym. I mówi, zrozumiałem, mój ojcze, każdą z ksiąg, a zwłaszcza coś tam. Mój synu, w pochwałach o tych, którzy je wychwalali. Mój ojcze, od ciebie otrzymam siłę dyskursu, który przekażesz, jak powiedziano, módlmy się, ojcze. I teraz zaczyna się prawdziwa inicjacja. Wszystko dotychczas było przygotowawcze. Kandydat jest mistrzem, mistagogiem, który tłumaczy mu, jaki jest stopień, który dotychczas osiągnął i co dalej będzie. Że musi przekroczyć wszystko to i przeskoczyć na inny poziom. I Hermes prowadzi modlitwę. Mój synu, co jest właściwe, to modlić się do Boga całym naszym umysłem, całym naszym sercem i całą naszą duszą i prosić Go, aby dar 8 nas objął i aby każdy otrzymał od Niego to, co do Niego należy. Twoja rola jest więc rozumieć. Moją jest być w stanie wygłosić dyskurs ze źródła, który do mnie płynie. To jest ciekawy wyraz, to co do nas należy, co powtarza się w pismach gnostyckich też i chodzi tu o naszego ducha, suknia chwały, którą zostawiliśmy w wyższych światach. Kandydat, jego zadanie jest gnoza, zrozumienie. A Hermes właśnie wygłasza tu dyskurs ze źródła wody życia. I teraz mamy inwokacje sił transcendentalnych i są teraz opisane. Słowo przychodzi jako narodziny światła, którego wola rodzi, gdzie kształtom rodzi, przepraszam, przeczytam znowu. Słowo przychodzi jako narodziny światła, którego wola rodzi życie kształtom w każdym miejscu. Wzywam Cię,
który rządzisz królestwem, mocy którego słowo przychodzi jako narodziny świata. A jego słowa są nieśmiertelne, są wieczne i niezmienne. On jest tym, którego wola rodzi życie kształtom w każdym miejscu. Jego natura nadaje materii kształt. Przez niego dusze ósmych z aniołów są poruszane. Te, które istnieją, jego opatrzność rozciąga się wszystkim, rodzi wszystkich. On jest tym, który, coś tam, eon wśród duchów, on stworzył wszystko. On, który jest samowystarczalny, troszczy się o wszystko. On jest doskonały, niewidzialny Bóg, do którego mówi się w ciszy. Jego obraz jest poruszany, gdy jest kierowany i rządzi wielką potęgę, wywyższoną ponad majestat, która jest lepsza niż uhonorowani. I teraz ja chciałbym właśnie, przepraszam, ja muszę stronę z wami dzielić. Czekajcie, ja nie miałem to. Nie będzie. Minutka mała. Dobrze. I teraz wracamy tu i ja chcę pokazać wam pewną stronę. A, tu. Teraz widzicie te dźwięki? Tutaj mamy dźwięki, które są wymawiane. Pierwszy zo, ksa, tha, zo i ostatni zo, za, zoth. Nie wiadomo, jak były wymawiane. Chyba trzeba było je śpiewać. I niektóre nuty należą do nich. I te słowa znajdują się w różnych gnostyckich pism, jak Pistis Sophia, i też na amuletach były znane, jako oznaczając światy wyższe. A więc te słowa są zanutowane i te nuty są wybrane, żeby rezonowały w coś w nas i otwarły nas na wyższe światy. I potem są właśnie samogłoski u, o, u, o i znowu o. I te chyba należą do różnych planet. A jest najpierw też te A, O, I, O, E. Był neoplatoński mistrz, który nazywał się Nikomakus i on właśnie różne dźwięki łączył ze sferami ziemskimi i różne samogłoski łączył z nimi. A więc te dźwięki, które są tutaj napisane, to na pewno były zanutowane i każda odpowiadała do jednych sfer planetarnych. Tutaj skutkiem śpiewania tych różnych dźwięków i zanutowania ich, to człowiek zaczął wchodzić w wyższe świata, przynajmniej do siódmego świata, jeśli nie jeszcze do Ogdoady. Można i to jest moje osobisty wgląd, jeszcze jest jakieś kojarzenie tutaj z czakrami
I tutaj chodzi o otworzenie różne czakra, o których mamy 7, od ten, który jest właśnie przy dole kręgosłupu, aż do czubku głowy. I tutaj właśnie też jest tekst, który musimy, czekajcie, ja muszę znaleźć, w jaki sposób aha, już wracam do naszego miejsca tutaj. A więc inwokacja. Ty jesteś tym, który istnieje z duchem. Śpiewam Tobie w stanie boskim. Mój synu, napisz tę księgę hieroglifami dla świątyni w Diospolis. Nie, przepraszam, ja przeskoczyłem coś. Muszę wrócić. Już. Myślałem. Dobrze. I dalej Hermes wzywa siły wyższe. Panie, udziel nam mądrości swojej mocy, która nas dosięga, abyśmy mogli pojąć dla siebie wizję 8 i 9. Postąpiliśmy już do 7, ponieważ jesteśmy pobożni i postępujemy zgodnie z Twoim prawem, a Twoją wolę zawsze wypełniamy. Kroczyliśmy bowiem Twoją drogą i wyrzekliśmy się, aby mogła nadejść Twoja wizja. Panie, obdarz nam prawdą przez obraz. Pozwól nam przez ducha ujrzeć kształt obrazu, który nie ma braku i otrzymać odbicie pełni poprzez nasze uwielbienie. No, a teraz dalej. I uznaj ducha, który jest w nas. Od Ciebie bowiem wszechświat otrzymał duszę, od Ciebie niezrodzonym zrodził się jednorodzony. Narodziny samorodzonego są przez Ciebie, narodziny wszystkich rodzonych, które istnieją. Przyjmij od nas te duchy ofiary, które Ci składamy z całego serca, z całej duszy i z całej siły i zachowaj to, co jest w nas i obdarz nas nieśmiertelną mądrością. I dalej, obejmijmy się czule, mój synu, raduj się z tego, bo już od nich przychodzi do nas moc, która jest światłem. I teraz najważniejszy moment w tym obrzędzie, gdzie ojciec i syn obejmują się. I tu dzieje się przekazanie moc, które jest światłem. Nie wiadomo, jak długo obejmują się. Czy to minuta, godzina? Nie jest powiedziane, ale obejmują się i w tym objęciu się jest przekazana wizja. I energia jest w ten sposób przekazana. Trudno jest wiedzieć też, kto jest mówcą, czy Hermes, czy umysł, który przez niego przemawia. I teraz opisuje wizję źródła. Albowiem widzę nieopisaną głębię. Jak mam ci to powiedzieć, mój synu, miejsc? Mam opisać wszechświat? Jestem umysłem i widzę inny umysł, ten, który porusza duszę. Widzę tego, który porusza mnie od czystego zapomnienia. Ty dajesz mi moc, widzę siebie. Chcę mówić, strach mnie powstrzymuje. Znalazłem początek mocy, która jest nad wszystkimi mocami, tej, której nie ma początku. Widzę fontannę tryskującą życiem. Powiedziałem, mój synu, że jestem umysłem. Widziałem,
Język nie jest w stanie tego ujawnić. Cała ósemka, mój synu, i dusze, które w niej są, i aniołowie śpiewają hymn w ciszy, a ja umysł pojmuję. Tu właśnie w marnych słowach jest odbicie tego, co oni naprawdę doświadczają, co nie da się w ogóle opisać słowami. Jedyny sposób tego poznać to jest właśnie samemu to doświadczyć. I próbuje Hermes czy uczeń to opisać i tylko mówi właśnie widziałem. Język nie jest w stanie jak tego ujawnić, bo te transcendentalne rzeczy nie dadzą się opisać. Kiedy zdarzają ci się, to sami doświadczycie, że te rzeczy, kiedy się dzieją, człowiek ich poznaje, ale kiedy wraca, to próbować opisać ich w słowach to jest szkoda czasu. Hermes mówi o sobie, jestem umysłem i że utożsamia się z umysłem, najwyższym pojęciem naszym Boga. I to, jak pamiętacie też, Maria Magdalena mówiła też, że pojmuje Ciebie umysłem. I on widzi uczeń fontanny życie, źródło. Jakim sposobem śpiewać hymn w tym milczeniu? Czy stałeś się takim, że nie można do Ciebie mówić? Milczę, mój ojcze. Chcę zaśpiewać Ci hymn, kiedy milczę. No, więc zaśpiewaj, bo jestem umysłem. Kandydat chce zaśpiewać, ale otacza go milczenie, wielka cisza. A więc on nie wie, co dalej robić, bo doświadcza to milczenie. I jeśli by rozerwał to głosem, no, to głos to byłby coś, co niedokładnie opisuje. I w każdym razie to milczenie to nie da się nawet rozerwać. I dalej uczeń mówi, pojmuje umysł Hermesie, którego nie można zinterpretować, ponieważ trzyma się wewnątrz siebie i raduje się, mój ojcze, ponieważ widzę Cię uśmiechniętego. I wszechświat się raduje. Dlatego nie ma stworzenia, któremu brakowałoby Twojego życia. No, widzi on Hermes jako obraz Boga, że Bóg jest rozprzestrzeniony przez świat. I tak mówi, Ty bowiem jesteś Panem obywateli w każdym miejscu, Twoja opatrzność chroni, nazywam Cię Ojcem, eonem eonów, wielkim boskim duchem i przez ducha daje deszcz wszystkim. Co mówisz, mój ojcze Hermesie? No, Hermes, czyli uczeń, widzi Hermesa jako obejmując Boga i chciałby go wychwalić, bo Hermes utożsamia się z umysłem. Hermes odpowiada, do tych rzeczy nie mówię, mój synu. Jest bowiem słuszne przed Bogiem, abyśmy milczeli o tym, co ukryte. I Hermes dobrze radzi, aby o misterium milczał, bo to jest bezsensowne o tym opowiadać innym. Po co to robić? Hermes, uczeń mówi, Tris Majestosie, niech moja dusza będzie pozbawiona wielkiej boskiej wizji. Wszystko bowiem jest możliwe Tobie jako Pana Wszechświata.
Uczeń nie chce, by wizja nigdy nie odeszła. Wróć do chwalenia, mój synu, i śpiewaj, gdy milczysz. Proś o co zachcesz w ciszy. Gdy skończył wychwalać, krzyknął: Ojcze Trismegistosie, co mam powiedzieć? Otrzymaliśmy to światło, a ja sam widzę tę samą wizję w Tobie. I widzę ósmego i dusze, które są w nim, i aniołów śpiewającym hymn do dziewiątego i jego mocy. I widzę tego, który ma moc od wszystkich, tworząc tych duchowych. Od teraz korzystne jest, abyśmy milczeli w postawie wielkiego szacunku. Od tej chwili nie mów o wizji. Właściwe jest śpiewanie hymn Ojcu aż do dnia opuszczania ciała. To wszystko się dzieje w tym świecie, póki mamy ciało. To nie dzieje się poza śmiercią. A więc ta wizja uczeń doświadczy aż i ten hymn, który słyszy pierwszy raz i mówi, właściwe jest śpiewanie hymnu Ojcu aż do dnia opuszczania ciała. Kiedy człowiek doświadcza chwalebną wizję, nic mu nie pozostaje oprócz chwalenia. Chwalenie to nie jest to, że mówisz Bogu, jaki jest wspaniały. Chwała to prawdziwa, to jest to poczucie wdzięczności w sercu. I to jest, że serce się otwiera i jest to wielkie poczucie wdzięczności i zapoznanie. I dlatego Hermes mu mówi: wróć do chwalenia, mój synu, i śpiewaj, gdy milczysz. Proś o co zachcesz w ciszy. No, gdy skończył wychwalać, krzyknął: Ojcze Trismegistosie, co mam powiedzieć? No, milczenie tu jest kluczowe, bo człowiek tylko może pojąć umysł w ciszy, gdy niższy umysł nie gada. Może gadać, ale kiedy przychodzi taka wizja, to ja bym powiedział, że to nie znaczy, że myśli wszystkie przestają, ale gdzieś tam gadają w tle i nie są ważne już. Jako ledwie poznawalny szmer. Jakikolwiek nasz wysiłek, by zrozumieć wizję chwalebną, natychmiast ją rozprasza. Jedyna możliwa odpowiedź to jest ta właśnie głęboka wdzięczność. I dalej uczeń mówi: to, co śpiewasz, mój ojcze, ja też chcę śpiewać. Śpiewam hymn w sobie. Gdy spoczniesz, wychwalaj aktywnie. Znalazłeś bowiem to, czego szukałeś. Ale czy wypada, mój ojcze, że chwalę, ponieważ serce moje jest przepełnione? Właściwa jest Twoja chwała, którą zaśpiewasz Bogu, aby mogła być zapisana w tej niezniszczalnej księdze. Uczeń mówi: wychwalę moim sercem, tak jak modlę się do końca wszystkiego i początku, do przedmiotu poszukiwań człowieka, nieśmiertelnego odkrycia Twórcy światła i prawdy, siewce, słowa miłości nieśmiertelnego życia. Żadne ukryte słowo nie będzie mogło o Tobie mówić, Panie. Dlatego mój umysł chce codziennie śpiewać Tobie hymn. Jestem instrumentem Twego ducha, umysłu, Twoje plektrum, a Twoja rada wyrywa mnie. Widzę siebie, otrzymałem moc przez Ciebie, bo Twoja miłość wzmocniła nas.
O łasko nam dana, zwracam ją śpiewając cichym. Otrzymałem bowiem przez Ciebie życie, gdy uczyniłeś mnie mądrym. Chwalę Cię, wzywam Twojego imienia, które jest ukryte we mnie. I na końcu jest wymówienie dźwięków, które odnoszą się do duszy. I to jest kultowa formuła. Imię Boga i to jest zakończenie. I znowu wam pokażę, jak to jest napisane w tekście. Czekajcie, coś tu... A, czy widzicie tekst? Nie wiem, czy widzicie. Spróbujmy znowu. A, jest teraz. I zobaczmy na końcu, jak to wygląda. A, trochę podobne. Tutaj mamy A, O, I, O, E, U, I, O, U, O i tak dalej. I teraz to jest zakończenie formuła obrzędu. Jakie to znaczenie jest, uczeni nie bardzo wiedzą. Mam swój pogląd na to. Moje przypuszczenie jest, że na końcu kultu człowiek, który jest zainicjowany i kapłan, i ci uczestnicy wszyscy muszą przejść znowu przez sfery ziemskie do ziemi i ugruntować się porządnie. Bo nie można po prostu wyjść z obrzędu i być gdzieś w 8. czy 9. niebie. Musimy być na ziemi, gdzie płacimy rachunki i zajmujemy się rzeczami może bardziej, mniej przyjemnymi. I żeby to zrobić, to musimy przymknąć nasze duchowe centra, chakry. I to się dzieje używając niektóre te dźwięki. I ja podejrzewam, że do tego właśnie służą te dźwięki na samym końcu tutaj. I tutaj dalej jest: jesteś tym, który istnieje z duchem, śpiewam Tobie w stanie boskim. I mój synu, napisz te księgi hieroglifami dla świątyni w Diaspos Lis, utytułując ją 8 ujawnia 9. Zrobię to, mój ojcze, jak mi rozkażesz. Mój synu, napisz język księgi na stelach z turkusu. Mój synu, należy napisać tę księgę na... przepraszam. Na stelach turkusu znakami hieroglifycznymi, ale sam bowiem umysł stał się ich nadzorcą. Dlatego rozkazuję, aby ta nauka została wyryta na kamieniu i abyś umieścił ją w moim sanktuarium. 8 strażników strzeże go ze słońca. Męskie po prawej stronie mają twarze żaby, a żeńskie po lewej mają twarze kota. I umieścić kwadratowy kamień mleczny u podstawie turkusów tablic i napisz imienie na lauzurowej kamienicy tablicy znowu znakami hieroglifycznych. I mój synu, zrobisz to, gdy będę w pannie, a słońce w baranie. Pierwszej połowie dnia i 15 stopni mnie minęło. Tutaj mamy astrologiczne te wskazówki w tym zdaniu.
I jeden z pierwszych badaczy tego tekstu był astrologiem i zaczął badać, co dzieje się astrologicznie w tym czasie i czy jest jakaś era, gdzie to mogło pasować. I doszedł do wniosku, że tutaj chodzi o czas początku II wieku. I mówi uczeń, i mój ojcze, wszystko co powiesz, zrobię z zapałem. I zapisz przysięgę w księdze, aby ci, którzy czytają tę księgę, nie nadużywali jej języku i nie używali jej do przeciwstawieniu z żądaniem losu. Powinni raczej poddawać się prawu Bożemu, nie popełniając żadnego wykroczenia, ale w czystości prosząc Boga o mądrość i wiedzę. A ten, który nie zostanie zrodzony na początku przez Boga, stanie się z nim dzięki ogólnym i przewodnym wykładom. Nie będzie w stanie czytać rzeczy zapisanych w tej księdze, chociaż jego sumienie jest w nim czyste, ponieważ nie czyni nic haniebnego, ani nie zgadza się na to. Raczej etapami posuwa się naprzód i wkracza na drogę nieśmiertelności i w ten sposób wchodzi w zrozumienie 8, który objawia 9. A więc i tutaj ostatnie zaklęcie, które możemy sobie przeczytać. I na tym się kończy dyskurs o 8 i 9. I to zakończenie, żeby wypisać książkę i widać tutaj, że chodzi o hieroglify. A więc tutaj mamy bardzo ściśle powiązanie hermetyzmu z Egiptem. I też te dźwięki, które słyszeliśmy, powtarzają się w różnych egipskich pism. I tutaj w końcu uczeni zdecydowali, że hermetyzm ma raczej egipskiego źródła niż greckiego źródła, co jest bardzo ciekawe wykrycie. Tyle chciałem wam powiedzieć właśnie o tym dyskursie i tym wtajemniczeniu i zapraszam do dyskusji. Jeśli można, to chciałabym podzielić się taką swoją refleksją i od razu jakby nawiązać do pytania. Chodzi mi o kwestię milczenia, które rzeczywiście jest kluczowe. W 8, które objawia 9, to właśnie milczenie jest kluczowe. I tutaj owszem, bardzo mi się wydaje logiczna ta twoja interpretacja tego, że ten śpiew święty jednak ma formę dźwięku i były zapisy nutowe, jeśli to były fragmenty rytuału, że mogło pełnić, całkiem to jest logiczne, formę uziemienia, bo każdy rytuał kończy się przecież uziemieniem, ale Pawle, jakiś taki wewnętrzny głos mnie męczy i mam tutaj takie jakieś dziwne przeświadczenie i ciągle słyszę 2 słowa, cisza i głębia. I teraz, jeżeli śpiewanie w stanie boskim, tu jest wyraźnie powiedziane, śpiewam Tobie w stanie boskim. Śpiewanie w stanie boskim to nie jest wydawanie dźwięków, to jest cisza i głębia. A wiemy, że w różnych gminach gnostyckich były śpiewy mentalne, śpiewy wewnętrzne, tak jak modlitwa wewnętrzna mentalna. I ten śpiew mentalny polegał na takiej wizualizacji wokalnej, czyli wyobrażaliśmy sobie te święte samogłoski A, O, I, U i tak dalej. Te samogłoski święte sobie wizualizowaliśmy i wtedy umysł dokonywał takiego scalenia, ten stan rozproszenia, to tak jak w mantrach czy w tej modlitwie Jezusowej, zanika stan rozproszenia umysłu i wtedy się umysł może skupić tak bardzo w sobie, że doznaje stanu boskiego, czyli staje się esencją, staje się tym umysłem wyższym
ten, który przynależy Bogom. To jest ta boskość. I wtedy mogę doświadczyć tej wizji w 9 obrazu Boga, kiedy mój umysł jest na podobieństwo Boga w tym stanie ciszy i głębi. I tu nie ma miejsca na dźwięk. Nie ma miejsca na dźwięk. Tak mi się wydaje, przecież w wielu tych pismach gnostyckich mamy mówione o tej najwyższej boskości jako bezruchu, jako spoczynku. Tam nie ma dźwięku. I tutaj tak często pada w tym tekście, w dyskursie o 8 i 9 kwestia milczenia. Nie mów, bądź cicho, myśl, módl się w ciszy. Ja zaraz sobie poszukam, bo tu sobie pozakreślałam te cytaty. Bardzo dużo ich jest, tych cytatów. Albo na przykład taki, módl się do Boga całym, będę się modlił, mój synu, całym umysłem, całym sercem, całą duszą. No to umysł modli się w ciszy, tak samo serce i dusza modli się w ciszy, ale tu są inne cytaty, już ja widzę, już, momencik. W 8 aniołowie śpiewają hymn w ciszy, a ja umysł pojmuję, a wtedy uczeń pyta, jakim sposobem śpiewać ten hymn, czyli jak śpiewać w ciszy, a no właśnie tak, mentalnie, umysłem śpiewać. No tak mi się wydaje, że można jednak się pochylić nad tą inną interpretacją, że to niekoniecznie było wyśpiewane głosem, te święte samogłoski, niekoniecznie musiały być głosem śpiewane, tak mi się wydaje. A druga dla mnie bardzo ważna sprawa, o którą chciałam zapytać, czy moglibyśmy na ten tekst spojrzeć jednak, ja wiem, że to może zabrzmi w sposób szalony, ale czy moglibyśmy na niego spojrzeć nie jak na zapis rytuału, inicjacji, tylko jako na obraz, który przedstawia drogę duszy, naszej duszy, która jeszcze za życia może przejść to wszystko, co przechodzi dusza po śmierci. Czyli te 7 sfer, ta drabina 7-stopniowa, która przecież we wszystkich, nie we wszystkich, w większości misteriów antycznych, starożytnych jest obecna, choćby wspomnieć misteria perskie, mitry, ta 7-stopniowa drabina, to przecież nic innego jak symbol poszczególnego samopoznania duszy, tak? One u mitry symbolizują je planety, Saturn, Wenus, Jowisz, Merkury, Mars, Księżyc, w końcu Słońce, ale te 7 planet, te 7 sfer, o których jest mowa w naszym dyskursie, to jest królestwo, jak chyba nawet tam jest powiedziane, królestwo archontów, czyli tej sfery naszego jestestwa, gdzie jeszcze jesteśmy poddani przeznaczeniu, tak? Przeznaczeniu, drogi gwiazd i tak dalej. I jak się wyzwolimy spod tego wpływu, to właśnie możemy dopiero się wyzwolić poprzez samo poznanie. Jak tę drabinę pokonamy, nie musimy koniecznie, ona nie służy, żeby sobie biodra łamać, tylko żeby dostać się właśnie po szczeblu 7 następuje 8. Dostajemy się do sfery 8, która jest poza planetami, poza planetarną sferą i tam już nie ma wpływu gwiazd na nas, nie ma archontów. To już są przestrzenie poza archontami i to 8 może objawić 9, a w 9 to być może już jest pierwszy obraz boskości Boga. I kto wie, czy nie ma jeszcze 10, bo takie jakieś jest wrażenie właśnie, gdyby to był rytuał, to byłby koniec, kropka. A ten tekst, jak się czyta ileś tam razy, to masz wrażenie, że to nie jest koniec, że tam jest jeszcze dalej, być może 10, jeżeli nie 11 czy 12, ale 10 tak jakoś jest zasugerowane, że chyba jeszcze jest po 9, 10, gdzie właśnie już jest to najwyższa, Bóg, po prostu Bóg. A na razie 8 będzie objawiało 9, czyli będę wtedy mogła zrozumieć Boga, bo teraz ta cała drabina też jest po to, żeby nie tylko poznać siebie, ale w zasadzie przez poznanie siebie, tak mi się wydaje, po pierwsze, tak jak te kroki tu wyraźnie są zaznaczone, może nie nazwane, ale wynika bezpośrednio to, co mówi Trismegistos do swojego ucznia,
musisz kroki najpierw te etapy pokonać, a ja cię wprowadzę w 8, które objawi 9, bo uczeń się dopomina. No to kiedy ja poznam to 8, obiecałeś. I wtedy mówi Trismegistos, tak, widzę, że przeszedłeś przez te kroki. I te kroki, jak zrozumiałam, to pierwszy krok to jest oczyszczenie. Cały czas mówimy o duszy, oczyszczenie. Drugi krok, zrozumienie. Bardzo dużo miejsca tu jest poświęcone zrozumieniu, bo tak jak mówisz, wiedza to jeszcze nie zrozumienie, więc zrozumienie. A trzeci krok, jak ja rozumiem, chociaż być może nie jest to wprost powiedziane, to jest oświecenie, czyli ta prawda, która już od źródła boskiego do mnie przychodzi. Nie wiem, czy w stanie łaski, czy w stanie objawienia, ale przychodzi ze źródła tego boskiego. I to jest to, jak rozumiem, oświecenie. I to są te 3 etapy, które pozwala mi przejść ta drabina. Jeżeli przejdę przez 7 sfer, wejdę w 8, to już mogę doznać właśnie wtajemniczenia i w 9. No to takie mam właśnie moje refleksje, ale tu jest tak dużo różnych ważnych spraw jeszcze do omówienia w tym tekście. Samą duszę rozumiem właśnie ten tekst nie jak rytuał, tylko jak wędrówkę duszy rozumiem i tak sobie właśnie to bo jakoś to trzeba ująć w słowa, że sobie wyobraziłam, że ta drabina to jakby natura i dusza przez te wszystkie, przekraczając te wszystkie sfery, to pokonuje właśnie naturę, w której jest zanurzona. I dopiero dusza się wynurzy z tej natury, jak pokona przejdzie przez te 7 kroków, te 7 sfer planetarnych i dopiero wynurzy się. Jak się wynurzy z natury, dopiero dusza będzie mogła obcować z 8, no i najważniejsze z 9, poprzez 8 z 9. No tak mi się wydaje, takie są moje na gorąco refleksje. No, dziękuję bardzo, ciekawa jestem, co sądzicie. Jeszcze można trochę inaczej spojrzeć na ten tekst niż dotąd patrzyło. A więc o ile rozumiesz, ty uważasz ten tekst mniej jako rytuał i więcej jako opis doświadczenia, tak? Tak, właśnie tak. I pytam, czy to ma sens w ogóle? Czy tak można spojrzeć na ten bardzo ważny, głęboki, No, trudny tekst? ja bym powiedział, że jest trochę i to, bo przecież są te dźwięki, które są tutaj wymawiane i nie ma wiele hermetycznych tekstów, które mają te dźwięki. Nie w korpusie hermetyckim, są w innych tekstach. I też znajdujemy je w Ewangelii Egipcjan, na przykład Księga Wielkiego Niewidzialnego Ducha. I są, no, i też Pistisofia ma i inne. I te takie dźwięki, to ja myślę, że coś oznaczają tutaj. I dlatego ja znajduję, że to jest łatwiej to rozumieć jako w ramach jakiegoś obrzędu, że tutaj dzieje się obrzęd i też mamy pierwszy czas i pierwszy moment w pismach hermetyckich, kiedy jest mowa o wspólnocie, że jest tu wspólnota. Są ci bracia, pneumatycy, którzy stoją tam i jest kapłan. Ja nie wiem, czy to jest krąg, czy w jaki sposób są, ale takie mam wrażenie, że przynajmniej w tekst odnosi się parę razy do szczegółów, które są bardziej związane z obrzędem. Ale jednak jest też jasne, że to jest opis napisany hieroglifami przeżycia bardzo głębokiego i przeżycia, które nie da się opisać właśnie. Próbuję to zrobić i
są te zwyczajne zastrzeżenie, żeby to gdzieś umieścić tą książkę w miejscu, gdzie jest trudno ją znaleźć albo odczytać, żeby nie każdy z nią właśnie używał i w zły sposób. A więc są te dziwne szczegóły dodane, a więc w pewnym sensie zupełnie się zgadzam, że to jest przeżycie i to jest opis tego, co ten uczeń przechodzi, ale no i też jedną rzecz, co jest bardzo ciekawe w prowadzeniu, jest to, że odnosi się tekst do różnych księgów, różnych stopni, które były których kandydat przeszedł. A więc wygląda to, że jest tutaj jakieś, że tu jest religia i to jest praktyka religijna, kultowa. Ja bym miała takie pytanie, jeśli mogę. Indy, proszę. Ym, Nie znamy, tutaj tylko fragmenty były różnych pism, różnych przekazów. Natomiast jakbyś mógł ze swojej wiedzy tutaj takie spojrzenie też przedstawić, skąd hermetycy, mm, skąd według nich człowiek wziął się w tej sytuacji, w jakiej jest, że musi dokonywać różnych procedur, musi się oczyszczać, musi się wznosić, musi przenosić się do innych światów, musi poznawać. Skąd on się wziął w tym świecie albo w tej sytuacji, powiedzmy w pewnej formie upadku? Jaka jest ich, może nie kosmologia, ale taki zarys, krótki zarys, skąd się człowiek tutaj wziął? Z czym on, co się stało, że jest ograniczony, że są Mhm. jakieś siły, które go przenikają, ograniczają? Co się stało? Skąd się on tu wziął, według nich? No, Indy, to jest wszystko opisane w Poimanderes, pierwszym tekst w korpusie hermetycznym, co jest kosmologiczny i kosmologia jest tam opisana i w jaki sposób człowiek się stworzył i po prostu człowiek wszedł w świat, który był stworzony przez Demiurga i w którym były te siły archoniczne, które tworzą pojemnik świata. I te siły, które człowieka rządzą, to nazwani ci ze starych czasów nazwali przeznaczeniem. I o to właśnie chodzi, że człowiek też ma te siły w sobie, że kiedy się rodzi, te siły w niego wchodzą. Mhm. I wtedy musi jakoś, jeśli chce żyć świadomie i jeśli chce właśnie poznać Boga, to musi najpierw oczyścić się od tych sił archonicznych. Mhm. I to właśnie było w tym ostatnim tekście, te kazanie na górze. No to wszystko się pokrywa jakby z tym przekazem gnostyckim, bo jest Tak, bardzo jak najbardziej. równoległe całkowicie. Tak, jak najbardziej jest bardzo bliskie pokrewieństwo pomiędzy dwoma systemami. Mhm. Ja jestem przekonany, że oboje po prostu no, to jest nauka, która była przekazana od wyższych świat i ludzie, niektórzy zaczęli to pojmować w stanie rozszerzonej świadomości. No i są opowiadanie, na przykład Poimandres, to jest opowiadanie, w jaki sposób Hermes pojął tą naukę i była mu przekazana. Czy misteria eleuzyjskie też pokrywają się z tym? Masz wiedzę jakąś na ten temat? Ja jestem przekonany, że tak, że jest właśnie też połączenie z misteriami eleuzyjskimi i Dionyzja i Orfickie. O nich mniej wiadomo. Mhm. Natomiast wszystkie te ścieżki zabierają w sobie ten aspekt jakby rozszerzonej świadomości. Tak, tak. A jeszcze właśnie wracając do tego pierwszego mojego pytania,
Czyli pokrywa się to cały czas z tym, że człowiek się znalazł tutaj, ale skąd się człowiek tutaj znalazł? Skąd? Tak, dlaczego człowiek znalazł się w tym, powiedzmy, pudełku, A, w pojemniku? Skąd się tu znalazł? Indy, ja myślę, że to ty musisz sama się tego dowiedzieć. No postaram się. No właśnie. I czasami lepiej nie ode mnie, ale skąd się wzięłaś i co ciebie poruszyło, żebyś właśnie szukała to wcielenie? No, to są różne powody na to, ale jest też jedna bardzo ciekawa rzecz i chciałbym to znowu podkreślić, bo to jest bardzo ważny punkt, że to tylko jest w stanie wcielenia w naszym świecie i funkcjonując w naszym ciele, co człowiek naprawdę może dojść do gnozy i może doznać przemienienia świadomości. I można powiedzieć, duchowy rozwój najlepiej może się dziać tutaj na Ziemi. Poza światem, w stanie niecielesnym, kiedy przejdziemy na tamten świat, oczywiście kto wie, co się tam dzieje, ale różne nauki, których ja właśnie próbowałem rozumieć, są zdania, że postępy tam nie są tak łatwe jak tutaj. I to dlatego w Ewangelii Filipa na samym końcu są słowa: jeśli człowiek nie przyjmie świat w tym świecie, nie przyjmie go w innym świecie. A więc ja spodziewam się, że wszyscy wpadliśmy tutaj w pewnym sensie szukając czegoś po prostu i zagubiliśmy się tutaj. I szukamy teraz drogę powrotną. To jest przesłanie hermetyzmu i gnostycyzmu. Ja bym chciał w tym kluczu właśnie trochę popatrzeć na ten tekst dzisiejszy, bo tam mamy taką zależność ojciec i dziecko de facto, prawda? Tak. Ojciec i syn. No. Jak są te głoski, one są recytowane, mnie to przypomina gaworzenie dziecka po prostu. I miałoby to głęboki sens ze względu na to właśnie, że w poprzednich tekstach była mowa o zbadaniu swojego cienia, o poznaniu siebie i tak dalej, a tutaj mamy obraz indywiduacji, kiedy już to spajamy w całość. I ta droga powrotna, ona właśnie wiedzie przez ten okres niemowlęctwa. Jak się patrzy na dziecko, które ma 3 lata i układa sobie te klocki, to ono wkłada w siebie tam ze wszystkimi emocjami, jest pełnią po prostu. Warto czasami popatrzeć właśnie na takie małe dzieci, żeby zatęsknić jeszcze raz za tą całkowitością, do której de facto zmierzamy. I w tym sensie właśnie ta droga powrotu do domu jest właśnie tą drogą powrotu do tego dziecka, którym jesteśmy cały czas. I, Tak. i to dziecko. Znajomi mi ostatnio opowiadali o takiej historii, że mieli małe dziecko, tam chyba trzylatkę mieli, no i mama zaszła w ciążę, tam się pojawiają nowe rzeczy w domu, dziecko jest wciągane, zadaje pytania i tak dalej.
No ale ponieważ to jest trzylatka, w którymś momencie, jak dziecko, to niemowlę trafiło do domu, mówi do rodziców, że e, ono by chciało e, porozmawiać sobie ze swoim braciszkiem. Więc rodzice no, pełni obaw, bo to nowe, wiadomo, dziecko może się czuć zagrożone, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Ale mieli takie walkie-talkie, teraz są takie modne, że przy dziecku się umieszcza, żeby słyszeć, kiedy ono tam płacze, obudzi się i tak dalej. Więc ta dziewczynka poszła do tego pokoju, a rodzice od razu poszli do tego walkie-talkie nasłuchiwać, co się będzie działo. I dziewczynka mówi do tego swojego brata, żeby żeby jej przypomniał, jak jest w niebie. Nie? Aha, Ale wiesz co, to jest jakiś stary tekst. Ja go słyszałam już lata temu, wiesz? Być może tak, bo to jest właśnie funkcja archetypu, nie? Czyli te same treści opowieści pojawiają się w różnych, najmniej oczywistych sytuacjach w naszym życiu. My je słyszymy z jakiegoś względu. One do nas trafiają. One mogą być zupełnie z dupy, z czapy historią wymyśloną. Nie o to chodzi. Ale to Chodzi jest o to, prawda. To jest prawda. Dzieci to pamiętają. Mhm. tak, tak, więc mi się wydaje właśnie, że na tyle, ile jestem w stanie zrozumieć na przykład to, co mówi Jung, kiedy bada te mity, zajmuje się tymi historiami, naszą ludzką psychiką, to nasze dążenie do całkowitości to jest właśnie ten symbol tego małego dziecka, który potrafi zespalać to w sobie, być jednością i ta tęsknota w nas z wiekiem się jakby obudza i determinuje nasze patrzenie na świat również, nie? tak, tak, tak. No tak, oczywiście jest Ewangelii Tomasza, tekst Jezus odnosi się kilka razy do dziecka, że człowiek znajdzie Boga czy to ósmoletniego i um, co było powiedzenie też u Manichejczyków. No i też patrząc na dzieci, to wtedy powiedział o dzieciach, że kiedy z dwóch sprawicie jedno i to, co jest na górze, na dole i co to jest wewnątrz, zewnątrz, to wtedy wyjdziecie w królestwo. Czyli nic innego, tylko życzyć sobie, żebyśmy wszyscy stali się z powrotem dziećmi. Tak, trzeba uważać. Byłoby dobrze. Nie, ja nie bardzo chcę być niemowlętem, muszę powiedzieć, ale oczywiście to odnosi się do tego stanu błogości, z którego przyszliśmy i co psychologowie nazwali participation mystique. To jest miejsce, gdzie jeszcze świadomość nie rozróżnicowała się. A więc to w pismach Mircea Eliade i Eric Neumann znajdziecie to. I ten stan, w którym różnicowanie się jeszcze nie stało i to jest stan prymitywny świadomości, którego można obraz tego stanu świadomości jest też wąż urobros, który trzyma swój ogon w gębie. I to jest to kółko wieczne i całość. Ale to jest wczesne miejsce, z którego my przyszliśmy. Jeśli chodzi o indywiduację, to droga pochodzi od tego miejsca do różnicowania, do pojęcia przeciwieństw i potem człowiek zaczyna łączyć te przeciwieństwa i wtedy
się tworzy coś zupełnie innego, co jest jaźnią. Ale to jest cały proces indywiduacji. To nie jest powrót do tego stanu bez różnicy, z którego przyszliśmy.